Przygoda w Nowym Jorku dobiega końca. Ogólnie w Stanach. Czas zacząć dalszą część podróży, czyli Ameryka Łacińska. Zapraszam! Bienvenido a Mexico! Witam w Monterrey. Dotarłem tutaj, słoneczna pogoda, aczkolwiek jest około 16 stopni, dość zimny wiatr, więc dobrze, że mam bluzę na sobie, bo tak to bym zamarzł. Jestem w parku Fundidora, gdzie zostawił mnie Cezar, ponieważ musi trochę popracować, a ja idę zrobić sobie spacer. Jest tu podobno rzeka, która jest zrobiona sztucznie. Także jestem ciekaw, jak to wygląda w wykonaniu Meksykanów. A z doświadczenia wiem, że ich prace budowlane nie są najlepszej jakości. W każdym razie idę zobaczyć. Kilka rzeczy a propos Meksyku. Pierwsze spostrzeżenia. Ludzie są bardzo mili. Miałem problem, żeby znaleźć autobus, w sensie przystanek autobusowy. I no z angielskim tutaj jest bardzo średnio. Na szczęście miałem okazję przez ostatnie kilka miesięcy podszkolić hiszpański, więc coraz lepiej mi to idzie, a podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni wróci moja biegłość. Mam taką nadzieję. Tak czy siak, bardzo mili są ludzie, bardzo pomocni, a pogoda robi się wspaniała i cudowna. Weszliśmy do Muzeum Historii Meksyku z moimi nowo poznanymi znajomymi. Takie tu są eksponaty piękne. Nie, I'll try one. Robaczki. You're vegetarian, right? No. Pruébalos, están ricos. Gross. It's not alive. It's not. I know it's not alive, but you know, it's still... Should I film you? It's fine. Should I put you on? Kupujemy pierdy. Shakira? Shakira Farm? What like perfume? Perfume? Oh, Shakira. Oh, Shakira. Yeah, Shakira farm. Smell like perfume. Na spacerze byłem z ziomkiem, który zorganizował spotkanie kilku osób, czyli Robin, facet z Amsterdamu, ziomek z Amsterdamu. I teraz organizuje Pancake Night, podobno już od dobrych kilku lat. I mam takie szczęście być na tej imprezie, także chodźmy zobaczyć, co się tam przygotowuje. Kolejny dzień w Monterrey. Kolejny dzień w Monterrey. Idziemy zobaczyć, tutaj jest jakiś targ, market, jak to się w tym kraju prezentuje. Ale muszę powiedzieć, że dziewczyny to mają ładne.
Idę sobie teraz po ulicy José María Morelos. To jest taka ulica spacerowa, powiedzmy, gdzie jest pełno sklepów i knajp i wszystkiego. I jak to na niedzielę przystało, jest bardzo dużo ludzi. Nie wiem, jak to będzie w reszcie kraju, ale tutaj w Monterrey zauważyłem, chodząc ulicami, że praktycznie na każdym rogu stoi jakaś budka z czymś, co sprzedają za kilkanaście peso. Przelicznik do dolara jest taki, że $1 to około 17-18 peso. A plan na jutro, wstać rano, o 7 wyjechać, czy dostać się na wylotówkę. Jestem już na wylotówce, więc czas zacząć łapać mojego wymarzonego stopa w Meksyku. Słabo to widzę. Więc udało mi się, jadę. Kierowca mówi, że około 8 godzin to zajmie. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Przejeżdżaliśmy koło drugiego tira, który się zepsuł i próbujemy pomóc go naprawić. Zobaczymy, czy się uda. Więc jak się okazało, koleś ma chyba trochę za mało paliwa. Albo coś mu wpadło do zbiornika i po prostu nie może odpalić. I jakieś tam ciśnieniowa jest pompka czy coś, która może w tym pomóc, ale nie pomaga, więc nie wiadomo, o co chodzi. Chyba trzeba będzie przepompować paliwa trochę. Dojechałem do Zacatecas, w zasadzie do Guadalupe, bo tutaj mieszka mój host i zostałem wysadzony na autostradzie, tam gdzieś kilometr w tamtą stronę. Godzinę czasu prawie pomagaliśmy innemu kierowcy, który zapomniał sobie zatankować. Mój kierowca go skomentował tylko tak, że jest idiotą. I tyle. Kolejny dzień, czas zacząć. Piramidy czekają, trzeba ich zwiedzać. Więc można teraz iść. A za dwa takie takosy zapłaciłem 18 peso, czyli równo $1. Przejechałem 54 km. Właśnie wysiadłem tutaj na przystanku. Bilet na transport, który się nazywa kombi, czyli taki minibusik, mniej więcej 12-osobowy, taki minivan, kosztuje 35 peso w jedną stronę, a teraz czeka mnie 2,4 km spacer. Pytanie, dlaczego chciałem tutaj przyjechać, skoro to jest tak mało popularne i w zasadzie wiele w środku nie ma? Po pierwsze, bo były to najbliższe ruiny na mojej trasie, więc pierwsze zwiedzanie chciałem sobie zaliczyć jak najwcześniej. A dwa, jest to mało popularne miejsce, dlatego zawsze fajnie się dowiedzieć czegoś nowego. Teotihuacan i tam te inne wszystkie Tulum i tak dalej. Tego jest pełno w internecie, że tak powiem. Można sobie poczytać, poglądać, zobaczyć, a o La Quemadzie zbyt dużo nie ma. Dlatego dostarczam Wam tą informację z przyjemnością. A tu wejście. Jest to miejsce archeologiczne. Mamy piramidę, trochę słupów, mury obronne. I jest to miejsce znane też pod nazwą Chico Mostok. Nie wiem, jak to się wymawia dokładnie. I datuje się między 200 a 1200 lat. Jest juego de pelota, czyli boisko do gry w piłkę. Ma 70 metrów długości. Piramida nazywa się Votiva. I
jest najlepiej zachowaną częścią tego kompleksu archeologicznego. Jak widać, na dole są schody. Wcześniej ich nie było. Piramida z 4 stron była pokryta gliną i tylko z jednej strony dało się na nią wejść, i u góry był gliniany ołtarz, który niestety został zniszczony przez deszcz i wiatr. Nie ma też muru, który był za tą piramidą, mur obronny, ale za to widzę, że jest jeziorko. No i jest jeszcze trzeci powód, dla którego chciałem tutaj przyjechać, bo tutaj można zwiedzać sobie bez dostać ograniczeń. Można wejść na wszystko, podotykać sobie wszystko. Jedynie czego nie wolno, to zabierać fragmentów skał, kamieni i tak dalej. I stąd widać cały kompleks. Tam jest piramida, tu są baraki. Tam jest coś, co nie wiem jeszcze jak się nazywa, ale już się dla Was dowiem. Więc budynek nazywa się Sala Kolumn i podobnież jest to jeden z największych budynków Mezoameryki, który miał dach. Datowany jest na mniej więcej 600 do 750 lat naszej ery, jeżeli chodzi o czas budowy. A te kolumny wspierały po prostu dach, który tutaj był w środku. A tak w ogóle to dzisiaj jestem w długim rękawie, bo trochę mnie wczoraj zjarało. Wszystko miło i przyjemnie, widoczki fajne. Dobrze, że tutaj się znalazłem, ale czas wracać do Zacatecas. Genaro Codina, muzykant. Widzę, że ktoś mu chyba złamał tylko smyczek. No trudno. A tu jest pomnik Francisco Garcia Salinas, dzięki któremu powstał uniwersytet tutejszy. Tak się pracuje przy meksykańskiej muzyce. W barze i oglądamy nocne Zacatecas. Say hi. Hi, people from all the world. Me, but from the internet. To jest Francisco. Robię sobie taką imprezę. Teraz ona się dopiero zaczyna. Chodzą od placu do placu, tańczą, a na samym końcu jest wielka wyżerka. Miałem okazję napić się mezcala i dostałem taki zielonek. Leci kolejny. Czas opuścić Zacatecas, Guadalupe. A jadę z Cezarem, z jego dziewczyną. Tak mi się udało, że przyjechali w odwiedziny. Jesteśmy w drodze i jak widać za mną zatrzymała nas policja. Bo trochę za szybko jechaliśmy, z tego wynika. Więc obeszło się bez mandatu, bo poszła łapówka. Mandat kosztuje około 4000 pesos, a policjant dostał 300 i jest zadowolony.
Bo jednak tu było ograniczenie do 90. Simplemente México. Taki właśnie jest Meksyk. Więc można by powiedzieć, że w sumie niewiele się różni od naszych rodzimych stron. Zrobiłem taki biznes życia, po prostu, że brawo ja. Brawo ja. Bo ten koleś, z którym jechałem na motorze, nie wiem czemu zwróciłem uwagę na jego żółtą koszulkę, to był chyba taksówkarzem. To przekleństwo jest tu bardzo zasadne. Bo zostało mi 8 km do Guanajuato. Tylko jestem na środku autostrady i tu nawet jakby ktoś chciał, to się nie ma jak zatrzymać. Nie mówiąc o tym, że i tak by się pewnie nikt nie zatrzymał. No nic, 8 km to nie jest tak dużo. Może w 2 godziny dojdę. Więc idę. A, w ogóle dlaczego tu jestem? Jestem tu dlatego, że gadałem z hostem i on mówi, że w Leonie mu zejdzie jednak trochę. Biorąc pod uwagę, że teraz jest 3 godzina, no to mówi, że będzie gdzieś koło dopiero 7 w Guanajuato z powrotem, więc nie ma sensu, żeby na niego w Leon czekał. Tylko żebym normalnie jechał do Guanajuato. No i pojechałem, kurwa. Pojechałem. Grubo pojechałem. Dymaj teraz tym plecakiem pod górę. Zatrzymał się bardzo miły pan, więc udało mi się dalej pojechać. I mało tego, podwozi mnie pod sam dom mojego hosta, także najlepiej jak mogą się tylko udać. Pan też mówi po angielsku, także mam ułatwioną sprawę i wjeżdżamy do tunelu. Jestem w Guanajuato. Wyspałem się, odpocząłem w końcu po 5 dniach imprezowania halloweenowego. Żeby to nie latało, wszystko to spryskuje się to wodą, inaczej wiatr wszystko rozwiewa. Takie drzewem specjalnie po to, żeby pszczoły siedziały tutaj, a nie latały wokół ludzi, wokół stolików. Sprytne. Bardzo sprytne. Balkon po prawej stronie zamieszkiwała Donia Carmen, córka bogatego biznesmena, który chciałem wydać za równie bogatego młodzieńca, i dlatego robił wszystko, co mógł, żeby przypadkiem się nie zakochała w jakimś biednym chłopaku tutaj z miasta, z biednego górniczego miasta. Niestety Donia spotkała swojego kochanego w kościele i zakochali się od pierwszego wejrzenia. Nie mogli się jednak spotykać przez bardzo zazdrosnego ojca. Natomiast próbowali na każdy możliwy sposób się spotkać. Ojciec zamknął ją w jej pokoju z balkonem i nie pozwalał jej z niego wychodzić. A młody Don Luis zauważył, że naprzeciwko jest dom z balkonem, który jest zaledwie parę centymetrów od balkonu jego ukochanej. Postanowił więc kupić ten dom. Poszedł do właściciela i oferując dobrą cenę, właściciel go odrzucił. I po pewnym czasie właściciel stwierdził, że podwyższy cenę do takiego stopnia, żeby odstraszyć młodzieńca, ale dla niego to było żadną barierą, bo wiedział, że to jest miłość jego życia. Dlatego postanowił oszczędności całego swojego życia przeznaczyć, żeby kupić ten dom i dzięki temu być bliżej swojej ukochanej. Udało mu się to i potajemnie spędzali razem czas na balkonie, całując się tam. Pewnego dnia jednak ojciec chciał wejść do pokoju swojej córki i wchodząc zauważył ich całujących się. Bez najmniejszego namysłu złapał sztylet i wbił jej prosto w serce. Zakochany chłopak oddał ostatni pocałunek, całując jej ręce, już zimne, i popełnił samobójstwo, skacząc ze ściany kopalni Valencia. Więc tak wygląda historia. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda balkon. Jak widzicie, rzeczywiście balkony były blisko siebie.
Chciałem wam pokazać, gdzie przez ostatnie kilka dni mieszkam. Mieszkam. Tak wygląda mój pokój. Tu są drzwi wejściowe. Łóżko. Tutaj można powiedzieć, że biuro. Rzeczy. Okno z pięknym widokiem. O, i pieski sobie tam siedzą. No co? Tutaj jest takie sprytne wejście z gwoździami wystającymi, więc trzeba uważać. I tak to mam tarasik. Dobra, ale teraz czas liczyć na Mexico City. Hej, ten odcinek już dobiegł końca. Dzięki, że go obejrzałeś. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, daj mi znać, zostawiając łapkę w górę i pisząc w komentarzu. Ewentualnie, jeżeli masz jakieś pytania, to również możesz je tam napisać. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, to nade mną jest przycisk, aby subskrybować kanał. Do zobaczenia w podróży. Jakieś dziewczyny za mną idą. Jestem śledzony przez kobiety. O nie! Co ja teraz robię? Muszę uciekać. Może schowam się w jednym z tych pomieszczeń.